Cześć! Wiele osób pytało mnie o godną polecenia kamerę 4G z wbudowanym akumulatorem i panelem solarnym. Na początek, dla niezorientowanych w tym temacie, wytłumaczę, czym dokładnie jest taka kamera i jak bardzo może nam ułatwić życie oraz zwiększyć bezpieczeństwo naszego dobytku. Kamera 4G to urządzenie do monitoringu otoczenia, które po zainstalowaniu w niej karty SIM dowolnego operatora telefonii komórkowej z pakietem danych umożliwia nam zdalne połączenie się z nią przez internet bez konieczności instalacji jej w ograniczonej odległości od źródła domowej sieci Wi-Fi. Dodatkowo wbudowany akumulator oraz panel słoneczny pozbawiają konieczności prowadzenia instalacji do jej zasilania, co czyni z tej kamery bardzo wygodne i całkowicie samodzielne urządzenie, które możemy zainstalować gdziekolwiek, a jedynym warunkiem jest zasięg internetu mobilnego. Za pomocą aplikacji na naszym smartfonie otrzymujemy powiadomienia o wykrytym ruchu przed kamerą, możemy przeglądać nagrania z zapisanych zdarzeń oraz podglądać i podsłuchiwać otoczenie na żywo z dowolnego miejsca na świecie, w którym posiadamy dostęp do internetu. Żeby to zobrazować, mogę być na przykład na wycieczce w Ameryce Południowej i przez swojego smartfona w tym czasie obserwować, co dzieje się na mojej działce na Podlasiu. Taką kamerę możemy wykorzystać np. przy budowie domu, monitoringu domku letniskowego za miastem, w okolicy domu mieszkalnego, terenów w gospodarstwie rolnym jak pastwiska, kurniki, stajnie i wiele innych. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na wykorzystanie takiej kamery, to napiszcie je w komentarzu. W ubiegłym roku testowałem podobną kamerę w tym filmie, ale nie zrobiła ona na mnie jakiegoś większego wrażenia, głównie ze względu na przeciętną jakość obrazu, obsługę przez aplikację U-Box i dość wysoką cenę, która w tamtym czasie, czyli rok temu, mieściła się w średniej cenie tego typu kamer. Po waszych namowach postanowiłem w tym roku poszukać czegoś ciekawego. Zacząłem przeglądać AliExpress i doznałem szoku, ponieważ pojawiło się wiele ofert w przedziale cenowym między 200 a 300 zł. Rok temu taka cena była nierealna i najtańsze oferty można było znaleźć w granicach 500 zł. Moją uwagę przykuła jedna z najtańszych kamer, która kosztowała grubo poniżej 200 zł, ale przy okazji posiadała dużą ilość sprzedanych egzemplarzy i bardzo dobre opinie. Ostatecznie, przez moją opieszałość, zamiast 158 zł zapłaciłem za nią 10 zł więcej. Zauważyłem, że jej cena waha się dosyć często w zakresie od około 150 do 190 zł, a aktualną cenę sprawdzicie w linku umieszczonym pod filmem. Kamera dojechała do mnie dokładnie w 7 dni od momentu zakupu. Zamówiłem pakiet bez karty pamięci, ponieważ nie ufam jakości tych kart i wolę kupić markową kartę microSD u nas w dowolnym popularnym elektromarkecie. Nie polecam też wyszukiwania najtańszych markowych kart pamięci na Allegro, ponieważ często sprzedawane są tam podróbki, których jakość może mocno rozczarować i zazwyczaj są głównym źródłem problemów w prawidłowym działaniu kamery. W opakowaniu znajduje się panel solarny z przewodem o długości 2 metry, uchwyt do zamontowania tego panelu, komplet kołków montażowych, instrukcja w języku angielskim. Dołączona jest też jakaś karta SIM no name, której nie instalowałem i nie sprawdzałem. Jest też kabel USB-C i oczywiście kamera, a w zasadzie dwie kamery. Jedna umieszczona na górnym korpusie, a druga ruchoma poniżej. Po bokach kamer mamy dwufunkcyjne diody doświetlające, czyli doświetlają w nocy kadr pod czerwienią i dodatkowo, w zależności od konfiguracji, widzialnym światłem białym. Na dole mamy czujkę PIR, która wyzwala nagrywanie po wykryciu ruchu. Oczywiście kamera posiada wbudowany mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej z osobą przebywającą w okolicy kamery oraz do odstraszania intruza alarmem dźwiękowym. W uchwycie montażowym wbudowany jest pakiet akumulatorowy o pojemności 8000 mAh, jak deklaruje producent. Na dole mamy gniazdo USB-C do podłączenia panelu solarnego lub ładowarki sieciowej. Obok tego gniazda jest jeszcze włącznik. Na górze kopułki ruchomej kamery, pod gumową zaślepką, mamy gniazdo karty SIM i karty pamięci microSD, maksymalnie do 128 GB oraz przycisk reset. Jakość wykonania jest na przyzwoitym poziomie. Obudowa w kolorze grafitowym to dobry pomysł, ponieważ biały plastik w innych tanich kamerach, które testowałem, potrafi dosyć szybko zżółknąć. Klasa szczelności tej kamery to według producenta IP66, więc niestraszne jej złe warunki atmosferyczne, woda i pył. Teraz zamontujemy kartę SIM i kartę pamięci
i spróbujemy dodać kamerę do aplikacji. Kartę SIM trzymając w tej pozycji wkładamy stykami do góry, a kartę pamięci stykami w dół. Ważna informacja, jeżeli karta SIM posiada włączoną blokadę SIM kodem PIN, to musicie ją zdjąć przed zainstalowaniem w kamerze. Możecie to zrobić w dowolnym telefonie komórkowym. Sprawdziłem karty 3 największych sieci komórkowych w Polsce i z każdą kamera działa bez problemu. Pamiętajcie, żeby wybrać kartę operatora, który posiada najlepszy zasięg w miejscu, w którym zamierzacie kamerę zamontować. Kamera obsługiwana jest przez aplikację V380 Pro. Pierwszy raz testuję kamerę działającą z tą aplikacją, ale okazuje się, że jest równie popularna co ICC i posiada ponad 10 bilionów pobrań, więc można przyjąć to za dobry znak. Na początek musimy zarejestrować się w tej aplikacji. Wszystko jest po polsku, więc postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po założeniu konta i zalogowaniu się do aplikacji możemy dodać kamerę. Dodanie kamery jest banalnie proste. Klikamy Dodaj urządzenie i następnie musimy zeskanować kod QR znajdujący się na urządzeniu. Klikamy ponownie Dodaj urządzenie, wybieramy dla niej jedną z proponowanych nazw lub wpisujemy własną. Klikamy Zobacz urządzenie. Teraz pokazuje nam się kod QR, który warto sobie zapisać, ponieważ gdyby kiedyś naklejka z kodem na kamerze uległa zniszczeniu, to będziemy mogli skorzystać z kodu zapisanego w naszej galerii zdjęć. Teraz pojawia nam się jeszcze samouczek, który wyjaśnia wszystkie podstawowe funkcje kamery. Po jego przejściu wreszcie możemy zacząć się nią bawić. Oczywiście aplikacja namawia nas do wykupienia subskrypcji zapisu nagrań w chmurze, która oferuje nam dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo, ale na tę chwilę pomijam to i chcę sprawdzić, jak kamera sprawdzi się w podstawowej konfiguracji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W momencie tworzenia tego filmu testuję ją już 3. tydzień i jestem pod wrażeniem stosunku jakości i funkcjonalności do ceny. Aplikacja V380 Pro do obsługi tej kamery jest bardzo przyjemna i intuicyjna, choć trochę nachalnie w niej reklamowana jest usługa chmury. Zobaczcie zresztą sami, jak to wszystko działa. Po wejściu w aplikację wyświetla nam się informacja, że kamera jest uzbrojona, czyli jest w domyślnym trybie czuwania. To znaczy, że kamerę może wybudzić do trybu nagrywania zdarzenia wbudowana czujka ruchu PIR lub możemy ją wybudzić zdalnie poprzez kliknięcie ikony Play w aplikacji. Możemy też rozbroić kamerę bez konieczności łączenia się z nią, klikając w ikonkę Uzbrojony. Po połączeniu z kamerą mamy podgląd na żywo i jednocześnie nasza sesja połączenia zapisywana jest na karcie pamięci, o czym informuje czerwony napis REC w prawym dolnym rogu. Górny obraz pochodzi z kamery nieruchomej, na której mamy wskaźnik zasięgu sygnału sieci komórkowej, poziom naładowania akumulatora oraz datę i godzinę. Dolny to obraz z kamery umieszczonej na ruchomej kopułce, na której znajduje się też czujka PIR. Po kliknięciu w obraz pojawia nam się pasek, na którym możemy spauzować aktualny widok, włączyć nasłuch otoczenia. Raz, 2, 3, 4. Mówię. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. 6 metrów. 10 metrów. Tutaj dodam, że jest to pierwsza kamera, jaką testuję z tak dobrej jakości zapisywanym dźwiękiem. Mikrofon jest bardzo czuły, dźwięk jest bardzo czytelny, a jednocześnie nie zdarzyło mi się zarejestrować nagrań, gdzie słyszalne byłyby podmuchy wiatru, nawet przy bardzo wietrznym dniu. Kolejna ikona zmienia jakość podglądu SD na HD. Następnie mamy kilka pozycji aktualnie nieaktywnych, które odpowiadają za możliwość podglądu jednocześnie z kilku kamer, gdybyśmy mieli ich więcej niż jedną. Ostatnia ikona uruchamia tryb pełnego ekranu. Na dolnym pasku od lewej mamy ikonę PTZ, która umożliwia nam sterowanie kamerą góra, dół, lewo, prawo. Zakres obrotu to 355 stopni w poziomie i 90 stopni w pionie. Wszystko reaguje poprawnie, bez wyraźnych opóźnień czy zacięć. Zakładka Preset PTZ pozwala nam zapamiętać do 6 ustawień widoku kamery i szybko je sobie wywoływać. Działa to bardzo dobrze, kamera nie gubi się i precyzyjnie wywołuje każde ustawienie. Ikona aparatu, opisana jako migawka, umożliwia nam zrobienie zdjęcia z aktualnego widoku. Zdjęcie zapisuje się w galerii naszego smartfona i jest raczej tylko poglądowe, ponieważ jego jakość jest niska o rozdzielczości 640 na 723 piksele. Po kliknięciu ikony z kamerką, opisanej jako nagranie, na naszym smartfonie zapisuje się film z aktualnego widoku.
również w tej samej kiepskiej rozdzielczości. Ale nie zrażajcie się jeszcze, bo do rzeczywistej jakości nagrań zapisywanych na karcie pamięci w kamerze jeszcze dojdziemy. Klikając ikonę mikrofonu możemy powiedzieć coś do osoby stojącej w okolicy kamery i tutaj doznałem również pozytywnego zaskoczenia, bo naprawdę nie testowałem wcześniej kamery z tak głośnym i zarazem czytelnym dźwiękiem. Jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, cztery. Jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę opuścić posesję. Proszę opuścić posesję. Proszę się oddalić. Proszę się oddalić. Po kliknięciu w ikonę opisaną jako więcej mamy dostęp do kolejnych funkcji. Możemy włączyć dźwięk alarmu. Attention, you are under surveillance. Attention, you are under surveillance. Domyślnie ustawiony jest komunikat w języku angielskim, ale możemy także nagrać własny komunikat. Jak to zrobić, pokażę w dalszej części filmu. Kontrola światła umożliwia nam włączenie lub wyłączenie widzialnego światła białego. Ustawienie trybu auto będzie załączać to światło tylko po zmierzchu, po wykryciu ruchu człowieka. Dzięki temu zapis zdarzenia będzie nagrany w kolorze. Preset PTZ to bezpośredni dostęp do zapisanych wcześniej pozycji kamery, który dostępny jest też, jak pokazałem wcześniej, po kliknięciu ikony PTZ. Tor ruchu, czyli włączenie lub wyłączenie śledzenia ruchu człowieka. Zdjęcie widoczne przy tej funkcji jest kadrem domyślnego ustawienia kamery, czyli po zakończeniu śledzenia ruchu kamera wraca po około 10 sekundach do tej ustawionej pozycji i ta funkcja działa również bardzo dobrze. Inwersja to obrócenie obrazu, gdybyśmy przypadkiem po kilku głębszych zainstalowali kamerę do góry nogami. Kalibracja PTZ to kalibrowanie systemu regulacji kamerą. Myślę, że ta funkcja może być przydatna, gdyby ktoś fizycznie ręką obrócił kamerę i wtedy mogłaby ona przekłamywać np. wywoływanie zapisanych pozycji kamery. Ikona ustawienia to ustawienia 3 trybów zapisywania obrazu przez kamerę. Tryb auto za dnia zapisuje obraz w kolorze, po zmierzchu przełącza się w tryb czarno-biały z doświetleniem kadru podczerwienią. Tryb pełny kolor, kamera zawsze zapisuje w kolorze i nocą, jeśli otoczenie nie jest doświetlone, np. lampą uliczną, niewiele zobaczymy. Tryb czarno-biały, kamera całą dobę zapisuje obraz czarno-biały, po zmierzchu włączając doświetlenie podczerwienią. W moim przypadku najsensowniejszy jest tryb auto. Teraz przechodzimy dalej i mamy coś takiego jak dodatek danych 4G, który prawdopodobnie może działać z załączoną do zestawu kartą SIM, gdzie możemy sobie wygodnie z poziomu jednej aplikacji dokupować pakiety danych, ale ostatecznie tego nie sprawdziłem. Ja w trakcie testów używałem karty Orange i doładowuję ją sobie przez aplikację Orange. Oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, sprawdzałem kamerę również z kartą Plusa i T-Mobile, które działają bez problemów. Od razu uprzedzam pytanie, ile danych pożera taka kamera? Oczywiście ciężko jest jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli nie wykupimy usługi zapisu w chmurze, to kamera będzie korzystała z pakietu danych tylko w momencie, gdy się z nią sami połączymy. Podgląd na żywo w jakości HD może generować przy prędkości 13 klatek na sekundę, w jakiej kamera transmituje i zapisuje obraz. Góra 2-3 megabity na sekundę, czyli minuta podglądu to około 22 MB. Zapisane nagrania ze zdarzeń o długości 20 sekund, które ściągałem z karty pamięci, mają po około 3 MB. Kamera wysyła do nas też powiadomienia z wykrytych zdarzeń, co nie generuje nic znaczącego dla pakietu kilku gigabajtów, ale z tego co zauważyłem, to w aplikacji istnieje jakiś rodzaj darmowej chmury, na którą wysyłane są właśnie owe powiadomienia wraz ze zdjęciami i filmami z wykrytych zdarzeń w niskiej jakości. Zakres tego archiwum jest około 5-6 dniowy. Zdjęcia mają średnio po około 250 KB, a kilkusekundowe filmy po około 400-500 KB. To, jaki będzie nam potrzebny pakiet danych, zależy od ilości wykrywanych zdarzeń i jak często i długo będziemy łączyć się z taką kamerą. Kolejna zakładka to komunikaty alarmowe, czyli przegląd wykrytych zdarzeń. Dostęp do nich jest także z ekranu głównego, bez konieczności łączenia się z kamerą. Zapisują się one w darmowej chmurze wraz ze zdjęciami i krótkimi filmami poglądowymi i tak jak wspomniałem wcześniej, archiwum dostępne jest w zakresie 5 do 6 dni wstecz. Ostatnią zakładką są szczegółowe ustawienia kamery.
W ogólnych możemy nadać nazwę kamerze, podejrzeć identyfikatory kamery, wyświetlić kod QR, aby dodać ją na innym urządzeniu. Następnie możemy zmienić hasło dostępu do kamery lub udostępnić ją komuś, ustawić strefę czasową, sprawdzić wersję oprogramowania, ustawienia alarmu. Możemy włączyć lub wyłączyć, włączyć wykrywanie człowieka, ustawić harmonogram, w jakim czasie kamera ma wykrywać alarmy, ustawić obszar na kadrze, z którego mają być wykrywane zdarzenia, OSD wykrywania humanoidów, jest to włączenie ramki wskazującej na kadrze wykrytego człowieka. Wrażliwość to poziom czułości wykrywania zdarzeń. Możemy włączyć dźwięk alarmu, który uruchomi się automatycznie po wykryciu ruchu, aby odstraszyć intruza. Domyślnie jest komunikat w języku angielskim, ale możemy nagrać także swój własny. Uwaga, proszę opuścić posesję. Proszę opuścić posesję. Wzywam policję. Ustawienia trybu pracy to 4 tryby do wyboru. Tryb adaptacyjny, gdzie zapis jest ciągły i w zależności od poziomu rozładowania baterii będzie się przełączał w tryb detekcji czujki ruchu PIR lub wyłączy nagrywanie całkowicie, aby panel słoneczny mógł szybciej doładować akumulator. Następny tryb to oszczędzanie baterii, czyli kamera jest uśpiona i wybudza ją tylko, gdy sami się do niej zalogujemy. Nie działa w tym trybie żadne wykrywanie ruchu i wysyłanie powiadomień. Kolejny tryb to niski pobór mocy, który jest chyba optymalnym, jeżeli chodzi o funkcjonalność tej kamery i przez cały czas testowania jej miałem ustawiony właśnie ten tryb. Czyli kamera jest uśpiona, nagrywanie załącza wykrycie ruchu przez trójkę PIR. Przy najniższym poziomie naładowania akumulatora kamera przestaje czuwać i nagrywać, po to, aby panel solarny mógł szybciej doładować akumulator. Ale nadal mamy możliwość wybudzenia kamery przez aplikację. Mając kamerę ustawioną w tym trybie, chciałem sprawdzić, jak długo kamera będzie działać na samym akumulatorze bez podłączonego panela solarnego. Okazało się, że po tygodniu, przy wybudzaniu kamery przez czujkę PIR od kilkunastu do kilkudziesięciu razy na dobę, logując się do niej średnio raz na dobę na kilka minut, poziom naładowania spadł o 2 kreski, czyli nawet nie do połowy. Następnego dnia po ponownym podłączeniu panela słonecznego te 2 kreski zostały z powrotem doładowane. I ostatni tryb to tryb wtyczki, czyli kamerę zamiast podłączać do panela słonecznego możemy podłączyć na stałe do zasilania np. dowolną 2A ładowarką od telefonu. Wtedy bez stresu możemy włączyć nagrywanie ciągłe 24 godziny na dobę, włączać na całą noc doświetlenie widzialnym światłem białym, dowoli podglądać, przeglądać nagrania, oczywiście licząc się z tym, że może ograniczać nas limit danych na karcie SIM. Recording Settings, tutaj mamy zdublowaną możliwość wyboru trybu pracy, ale także mamy podgląd stanu karty naszej pamięci, przełączanie jakości zapisu nagrań na karcie pamięci. Oczywiście zależy nam na wysokiej jakości, więc ustawiamy HD. Tutaj też możemy sformatować kartę pamięci. Oczywiście po zapełnieniu karty najstarsze nagrania są nadpisywane i zapis trwa na okrągło. PIR Sensivity to czułość czujki ruchowej. Sprawdzałem to na 2 sposoby i w każdym wypadku różnica wynosiła około metra. Idąc szybkim krokiem prostopadle w stronę kamery, załączała się ona w odległości około 4, 5 i 6 metrów. Natomiast przechadzając się równolegle przed kamerą, to na najwyższej czułości włączała się przy około 13 metrach, na najniższej przy około 10-11 metrach. Dodam też, że przy tej kamerze nie pojawił się problem z masą fałszywych alarmów w słoneczne dni, tak jak miało to miejsce przy 2 innych kamerach z czujkami PIR, które testowałem na moim kanale. Oczywiście może być to spowodowane porą roku i nienagrzewaniem się kostki na podjeździe do takiego stopnia, jak było to w środku lata. Ustawienie czułości światła to zakres poziomu oświetlenia otoczenia kamery, przy którym przełączy się w tryb nocny, czarno-biały z doświetleniem podczerwienią. Ustawienia prędkości PTZ to szybkość ruchu kamery po naciśnięciu sterowania w pionie i poziomie. Z ustawień to tyle. Teraz pokażę Wam, jak przeglądać i ściągać w razie potrzeby zapisane na karcie pamięci nagrania ze zdarzeń. Nad widokiem kamer po prawej stronie mamy niebieski przycisk, który przełącza nas pomiędzy odtwarzaniem nagrań a widokiem na żywo. Oczywiście aplikacja nachalnie namawia nas do wykupienia pakietu magazynu w chmurze. Dodam tylko, że planów do wyboru jest sporo i każdy może znaleźć coś dla siebie, jeżeli będzie uważał, że jest mu to niezbędne. Nas jednak interesuje dostęp do zapisanych nagrań na karcie pamięci, więc klikamy ikonkę karty. Nagrania przeglądać możemy na 2 sposoby. Na osi czasu, gdzie czerwonymi kreskami zaznaczone są zdarzenia wykryte przez czujkę ruchu,
lub możemy przełączyć sposób wyszukiwania na grupę zdjęć i ta druga opcja wydaje mi się wygodniejsza, gdzie nagrania wywołane przez czujkę PIR oznaczone są czerwonym dzwoneczkiem. Ściągnięcie nagrań z kamery jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć podczas przeglądania nagrania na dole ikonę pobranie i nagranie zapisze się w galerii naszego smartfona w pełnej jakości. Filmy mają rozdzielczość 1920 na 2160 i składają się z dwóch obrazów Full HD ustawionych jeden nad drugim i powiem Wam, że jakość tych nagrań, jak na sprzęt w takiej cenie i z taką funkcjonalnością, jest lepiej niż dostatecznie. Zobaczcie sami. Na karcie pamięci pojawiają się też nagrania oznaczone w inny sposób. Na osi czasu są to niebieskie paski, natomiast w tym drugim trybie przeglądania oznaczone są one literką A otoczoną kółeczkiem ze strzałką. Część z tych nagrań to sesje zapisane w trakcie połączenia z kamerą podczas podglądu na żywo, ale zauważyłem, że pojawiają się takie pojedyncze nagrania w godzinach, gdy na pewno się nie logowałem do kamery. Mam pewną hipotezę, ale niepotwierdzoną. W większości przypadków, gdy odtwarzam te nagrania, słychać na nich np. szczekanie psa, odgłosy ptaków czy dźwięk silnika samochodu lub samolotu. Te pojedyncze nagrania pojawiają się głównie w nocy, gdzie jest mało hałasów w otoczeniu i wygląda na to, że kamera być może stale nasłuchuje otoczenia i gdy nagle pojawi się jakiś wyraźny, odbiegający od tła dźwięk, to załącza nagrywanie. Jeżeli macie inne hipotezy lub wiecie na pewno, czemu takie nagrania się pojawiają, to dajcie znać. Teraz kilka słów podsumowania. Ogólnie jestem pod wrażeniem stosunku jakości i funkcjonalności do ceny. Wypada to bardzo korzystnie. Pamiętajcie, że kamera działa tylko na kartę SIM i nie ma opcji połączenia jej alternatywnie z internetem przez Wi-Fi czy kablem LAN. Kamera jest całkowicie mobilna, więc możemy ją zamontować gdziekolwiek w ciągu paru minut, nawet w środku lasu czy w szczerym polu, byleby był tam wystarczający zasięg dowolnego operatora sieci komórkowej. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to górna kamera, która jest w stałej pozycji i nie możemy jej obrócić w żadnym zakresie, a przydałaby się chociaż niewielka regulacja jej pozycji w poziomie, jak w przypadku innych kamer, które testowałem na moim kanale. Wszystkie funkcje kamery działają poprawnie i nie są tylko wciśnięte na siłę, aby były. Kamera ma bardzo przyzwoitą jakość obrazu i wyjątkowo dobry dźwięk w porównaniu do innych tanich kamer testowanych przeze mnie. Zaskoczyła mnie również pozytywnie aplikacja do obsługi kamery. Jest dosyć intuicyjna w obsłudze i działa stabilnie. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem takiej kamery, to link umieszczam pod filmem. Jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe pytania, to proszę pisać w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!